The Lightbringer of Sweden. Zespół założony w Szwecji, a dokładnie w Farila. Zespół gra od 2017 roku do aktualnych czasów. Gatunek jaki grają to power metal, a album, o którym dzisiaj opowiemy, to The New World Order. Album można kupić na oficjalnej stronie za 169 koron szwedzkich, co w przeliczeniu według Google to około 64 zł. Czy album jest warty swojej ceny? Czy drugi album tego zespołu mi się spodobał tak jak poprzedni? Czy jakkolwiek zaskoczyli mnie czymś nowym? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiemy sobie o wrażeniach z albumu muzycznego. Z albumu, który czekał sobie spokojnie w kolejce do odsłuchania po tym jak wstawiłem moje pierwsze wrażenia z albumu chłopaków i po tym jak dostałem go od nich pocztą prosto ze Szwecji. Drugi ich album, drugi krążek i dzisiaj opowiem wam, czy według mnie ta płyta jest lepsza czy gorsza w stosunku do Rise of the Beast. Opowiedzmy sobie jednak najpierw coś o tym zespole. The Lightbringer of Sweden to zespół, w który skład wchodzi 5 członków i są to Toby Jonsson jako perkusista, Lars Eng jako gitarzysta, Herbie Langhans jako wokalista, Johan Bergqvist jako basista i Karsten Stepanowicz jako gitarzysta. Jak widać, tych 5 panów nie poprzestało na jednym albumie, a ich album Rise of the Beast osiągnął na YouTube 253 tysiące wyświetleń w chwili pisania scenariusza, co myślę jest naprawdę dobrym wynikiem, za co im gratuluję. Skoro zatem tamten album okazał się sukcesem, wzięli się jak widać za kolejną płytę i w tym roku wydali coś nowego, czyli The New World Order. W skład tej płyty wchodzi 10 utworów i są nimi The Continuing, który jest bardziej dwuminutową zapowiedzią, The Beast is Rising, Free the Angels, Heroes of the Past, Strike Back, Where the Eagles Fly, Lucifer, Back from the Dead, The Caveman i Fly Away. Tak jak na poprzednim krążku dostaliśmy tyle samo utworów i jak one wyszły, według mnie poszło dobrze. Czułem podobny klimat jak na poprzedniej płycie i całości mi się naprawdę przyjemnie słuchało. Napisałem też do chłopaków z kilkoma pytaniami, bo chciałem się dowiedzieć paru rzeczy, więc najpierw przejdźmy do pytań i odpowiedzi, a potem usłyszycie moją opinię o utworach i płycie. Odpowiedzi dostałem od Larsa Enga, czyli gitarzysty. Na początek zapytałem go, czy mógłby mi opowiedzieć o tym albumie oraz skąd czerpał inspirację, o czym jest, skąd czerpał pomysły, z czego jest mniej lub bardziej dumny i itp. Pomysł na album pochodzi z powieści, którą napisałem wiele lat temu, a teksty oparłem na tej powieści, więc jeśli chodzi o historię, to już tam była. A jeśli chodzi o muzykę, grałem to, co wychodziło naturalnie, a riffy po prostu budziły się do życia. To, z czego jestem najbardziej dumny, to cały produkt. Jego brzmienie jest tak dobre i o niebo lepsze, niż mogłem sobie nawet wyobrazić. I to jest wielkie podziękowanie dla Frederika Nordströma ze studia Fredman, który pomógł mi w miksie i masteringu albumu. Na albumach wciąż słyszę pewne błędy w grze z mojej strony, jest to coś, co myślę, że słyszę tylko ja, ale to w porządku. Chcę, aby była to organiczna rzecz, a nie w 100% terminowy projekt, w którym wszystko jest idealne. Pragnę poczuć, że jest to coś w rodzaju koncertu na żywo. Następne pytanie dotyczyło samego tytułu albumu. Czy był jakiś pomysł na inny i dlaczego właśnie taki? The New World Order był roboczym tytułem albumu, a także rozdziałem w powieści, więc nie zmieniłem tego, gdy przyszło do nazwania albumu. Jest to część historii, w której diabeł przybywa na ziemię i twierdzi, że ziemia należy do niego, a wszyscy powinni być mu posłuszni. Następnie zapytałem o plany, czy planują trasy koncertowe, merch, może już następny album, czy chwila relaksu po wydaniu albumu. Przymierzamy się do wyjazdu i zagrania kilku koncertów, ale ciężko to teraz zrealizować. Więcej muzyki jak najbardziej. Dziś publikuję wieści o nowym singlu na ten rok, to nowe wydania piosenki Heroes of the Past i nowa wersja Back from the Dead w wersji akustycznej. Następnie zapytałem, czy były jakieś problemy z nagraniami, czy jakieś kompletnie inne wizje utworów. Tylko czas i pieniądze były największymi utrudnieniami w tym przypadku. Piosenki były łatwe do napisania i po prostu same przychodziły, ale zrobienie wszystkich aranżacji i posiadania czasu poza rodziną i pracą było twardym orzechem do zgryzienia. Ostatnie pytanie dotyczyło, czy są zadowoleni z efektu końcowego. Czy dali z siebie wszystko, czy to zaledwie zalążek ich umiejętności. Zawsze staram się dawać z siebie wszystko i udoskonalać na każdym moim kroku. Myślę, że album The New World Order jest nieco lepiej napisany i ogólnie lepiej wykonany przez wszystkich członków. Po prostu lepszy album. I tak oto dowiedzieliśmy się paru rzeczy od Larsa, za co dziękuję za poświęcony czas. A teraz przejdźmy do tego, co ja sam uważam o albumie The New World Order. Ogólnie słuchając drugiego ich albumu miałem wrażenie, jakby był to nadal Rise of the Beast. I nie ma w tym nic złego, po prostu to jest jakby kontynuacja tamtego i słuchać tego bardzo dobrze. Moje oczekiwania wobec drugiego albumu nie były duże, ale to też z tego względu, że rzadko kiedy mam jakieś wygórowane oczekiwania, bo można się naprawdę mocno zawieść.
Tak jak gracze na premierę Cyberpunk 2077, ja pierdolę, co to się wtedy działo. Wracając, w moim odczuciu brzmienie jest bardzo podobne w obu albumach i dla mnie jest to spoko. Naprawdę przyjemnie mi się tego słuchało i również znalazłem swojego faworyta i jest to Heroes of the Past. Jest to utwór, który uważam za najlepszy z całego albumu i najchętniej go słucham. Dodatkowo zrobili to samo co na pierwszym albumie i o czym mówiłem w moim filmie o Rise of the Beast. Wiele utworów ma bardzo chwytliwe refreny. Praktycznie każdy utwór ma bardzo charakterystyczne momenty i refreny, przez co łatwo zapamiętać teksty, ale i tytuły utworów. Przyznam też, że niesamowicie spodobał mi się utwór Where the Eagles Fly. Niesamowicie spokojny dla mnie utwór i tekst według mnie cudowny. Warto się z tym utworem zapoznać, naprawdę świetny według mnie. Oczywiście tak jak w poprzednim albumie mamy tu szybsze utwory, a jedynym chyba takim wolnym utworem jest właśnie Where the Eagles Fly. Reszta utworów jest albo szybka, albo takie standardowe tempo, wydaje mi się. Jeśli chodzi o najmniej ulubiony utwór, to wybór padł na... Wydaje mi się, że The Beast is Rising. Lubię go słuchać, bo w końcu jest takim rozpoczęciem, ale no podoba mi się najmniej prawdopodobnie. Jeśli chodzi o całość albumu, to muszę przyznać, że jednak bardziej podoba mi się Rise of the Beast. Jakoś tamten album osobiście podobał mi się bardziej, ale mimo wszystko The New World Order też jest niezłym krążkiem. Zwykle odsłuchuję oba albumy od razu, bo chcę zachować ciągłość tego klimatu, aby móc znów zagłębić się w melodię tego zespołu, teksty i wokal. Więc ten album nie jest zły, jest dobry, ale jednak stoi na drugim miejscu. Mi pozostaje czekać na kolejny album, być może pewnego dnia pojawią się chłopaki w Polsce, byłoby miło, bo z chęcią bym się wybrał na ich koncert. To tyle, dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego słuchania. I czas na krótkie fragmenty utworów z tego albumu. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!